Hej, hej! Cześć. Poranna procedura, oczepywanie namiotu z kondensatu, z tego co wyszło z nas, no i tu powiedzmy z piasku, jeśli był wilgotny. 7 godzina, chwilę po. Ja już jestem po pierwszej kąpieli. Ja nie. Bo wyskoczyłem prosto ze śpiwora, prosto do wody, bo już było tak strasznie ciepło. Nie da się dłużej spać. Ale spaliśmy za to od 10 wczoraj. Położyliśmy się naprawdę wcześnie, bo byliśmy zmęczeni podróżą i całym w sumie dniu na słońcu spędzonym. Nie da się niestety było z tego namiotu wskoczyć nago, no bo już tutaj spacerowicze, plażowicze się kręcą, chodzą. Nie zawsze, wiecie, można się nago kąpać, ale w samych majteczkach to sobie od bidy też się da. Dorędę i mnie spaliło. Tak. To na mnie dużo nie widać, ale na Dorędzie nie wiem, może Też nie widać, bo jestem ubrana teraz. Tam gdzie był kostium, to tam jest białe, a w innych miejscach po prostu jest nie to, że taka... Jest lekko czerwona, Tak. ale boli jak leży. W każdym bądź razie trzeba uważać na słońce. Dorenda stosuje kremy, ja nie, z natury swojej, ale jeśli bardzo przygrzeje, no to może też się dzisiaj nasmaruję, zobaczymy jak to będzie. Wcale niedługo leżałam, dlatego się nie posmarowałam cała, jak tak trochę leżałam w kostiumie kąpielowym. Tylko Trzeba było. my chyba troszkę po prostu przysnęliśmy na słońcu i to był skutek tego wszystkiego. Pewnie. Bo wiał wiatr i nie było wcale gorąco, a jednak słońce strasznie operowało. No to pora na śniadanie. Standardowe rzeczy. Chleb, ogóreczek, pomidoreczek. Tutaj jakieś sosy typu majonez. No i tak, największą zagadką jest ten pasztet, który dostaliśmy od naszego znajomego z Bystryca. Własnej roboty, huculski pasztet ze świnki. Z tym, że jaki jest problem, że on od tygodnia w zasadzie jest z nami tutaj przenoszony nie w lodówce, ale jest hermetycznie zamknięty. To jest taki ukraiński patent na słoik. Tego słoika jak się raz otworzy, to już nie można zamknąć. Chyba, jedynie że taką właśnie... tak, takim plastikiem. Więc zaraz go otwieramy i zobaczymy po prostu, czy pachnie dobrze, czy pachnie źle. Jeśli dobrze, to znaczy, że mamy jedzonko, a jeśli nie, to musimy zmienić wariant. No i nie mamy do tego też specjalnego narzędzia, więc spróbuję to po prostu zrobić tym nożem. No, według mnie to pachnie normalnie. Nawet No, tak czuję. spróbuj ty, Dorenda. Chyba tak. Tylko że jak go otworzymy, jak już teraz jest otwarty, to znaczy, że go musimy... Góra, no może dzisiaj jeszcze spoko, ale jutro na śniadanie musi być dokończony, czyli połowa dzisiaj, połowa jutro. Także spoko, jedzonko mamy. Wiem, że się tak nie powinno jeść z noża, ale po prostu spróbuję i wam powiem. No, to jest coś po prostu innego, bo to jest zrobione domowo przez kogoś, kto robi dla siebie, nie oszukane, według jakiejś tam starej recepty i smak jest genialny. Oczywiście dla tych, co jedzą mięsa, bo... Dla nich smak też może być genialny, ale nie zjedzą. Sporą falę dzisiaj mamy, ale nawet nie wieje tak jak wczoraj wieczór mocno. No powinniśmy przejść, bo ludzie przechodzą. Co najwyżej trzeba będzie w pewnych momentach wyżej plecaki podnieść, no żeby po prostu nie były mokre. A ja potem założę buty, bo teraz na ten fragment idę boso. No bo i tak zaraz będziemy szli przez morze. Tutaj patrzcie, kończy się ląd. Tam gdzie ci ludzie za moimi plecami stoją. A tam po drugiej stronie to już jest wyspa. A żeby się tam dostać, trzeba tutaj przejść tak jak ci ludzie idą. Nie najkrótszą drogą, tylko właśnie tak trochę po łuku, ponieważ tam jest wyżej piasek i nie trzeba aż tak głęboko wchodzić do wody. No, dla nas jest trudność, bo musimy przenieść te plecaki, a ludzie idą po prostu bez bagażu, więc Dorenda musi się rozebrać i będziemy próbować. Tak.
Na razie obserwuję ludzi, żeby zobaczyć, jak głęboko tam jest. Zamontowałaś plecak jak najwyżej się da? No, na biodrach, a nie Tak. nad biodrami, a nie na nich. No to pierwsze kroki będą najgorsze. Wyspa Jarl Hajj to największa co do powierzchni wyspa w Morzu Czarnym i na Ukrainie i druga co do długości. Ma powierzchnię 56 km², a całkowitą długość 42 km. Z tego wschodnia część ma 23 km i jest najszersza, miejscami prawie 5 km, a zachodnia część to wąska kosa o długości 19 km. To już się robi płycej. Tak. Wiadomo, że to tylko woda, ale szkoda by mieć połowę rzeczy mokrych w plecaku. No tu już jest płytko. Teraz jest do kolan, tylko że jak jest fala, to jest do pasa nagle. Od strony Lazurnego odległość między stałym lądem a wyspą to tylko jakieś 50-60 metrów. Można ten odcinek pokonać przechodząc przez morze. Obchodząc najgłębsze miejsce będzie to trochę dalej. Z drugiej strony wyspy natomiast trzeba już przepłynąć minimum 8 km statkiem lub motorówką. I wiecie, skąd nazwa miejscowości? Lazurne. Po prostu jest lazurowa woda tutaj. Udało się. No, przyjemnie się szło tak w wodzie. I trochę wolno. Więc żeby cały dzień tak chodzić, to może nie, ale ogólnie fajnie. I pięknie, nie? No. Mieliśmy chyba tam, gdzie spaliśmy, najlepsze miejsce, które można wymyśleć tutaj z tymi wszystkimi wodoroślami, bo tutaj woda jest czysta. To jest normalnie powierzchnia taka. No, miasteczko zostało za nami, już jesteśmy gdzieś z kilometr dalej. Tutaj już jest bardzo mało ludzi, jakieś pojedyncze osoby, zazwyczaj nudyści. Nie, jedni, dwóje, tak? Nie widziałam. Werenda nie zwraca uwagi. Tak idzie do Ja przodu, patrzę, gdzie idę. że nie mogę jej dogonić. Najbliższa woda, Woda prawie, pitna. tak jak już wam wcześniej mówiłem, jakieś 17 km stąd. Mamy zapas, prawie 10 litrów zabraliśmy, tak na wszelki wypadek. No bo wiadomo, że słońce strasznie grzeje, więc trzeba się też napić od czasu do czasu. Mamy tutaj system rurki, butelkę 5-litrową. Zaraz wam pokażę, jak tutaj jest aktualnie wąsko, ale myślę, że później ta wyspa, bo teraz jest taka kosa, ona jest teraz taka długa, ale później się zrobi większa. Podobno na tej wyspie jest 200 jeziorek małych, ale raczej nie z wodą słodką. Ale ta woda ma jakieś swoje specyficzne walory. W każdym razie, jakbyście zobaczyli, za plecami morze, a tutaj już coś na zasadzie zatoki. No i tu też mamy takie małe jeziorko, ale raczej myślę, że to nie chodzi o takie jeziorka, tylko o coś większego. O, także to jest fajne miejsce. Żeby tylko były jakieś małe drzewka, żebyśmy sobie mogli zrobić ognisko dzisiaj wieczorem, to będzie super. No i jest to. Słuchajcie, to jest ważne. Największa wyspa Ukrainy i podobno, jak przeczytałem, największa w Europie niezamieszkała wyspa, bo nikt tutaj oficjalnie nie mieszka. Jest latarnia morska, jest jakiś pustelnik, monarcha, ale możliwe, że oni się nie zaliczają jakby do tej definicji punktu stale zamieszkałego. Pewnie musiałaby być to jakaś osada. No już tak pół dnia w drodze. Nadszedł czas na przerwę. Pokażę wam, co znalazłem tutaj nieopodal. Jakaś czaszka jakiegoś zwierzęcia. Nie wiem jakiego. W sumie trudno mi powiedzieć. Ja nawet nie wiem, gdzie jest góra i gdzie jest dół. Ty wiesz? Tak? Nie tak jest wiem. góra? Może i tak. Może i tak. Jak ktoś wie, to napisze komentarz. A poza tym
druga ciekawostka to jest pudełeczko po serze, ale tureckie. Ale coś jest w środku. Sprawdziłeś, czy to ser, czy Nie, woda? puste jest, trochę piasku. A, piasku. A dlaczego ciekawostka, dlaczego na to zwróciłem uwagę? Nie myślę, żeby ktoś tutaj na Ukrainie kupił po prostu ser turecki, bo ja z takiego w sklepie nie widziałem. Ale jakbyście popatrzyli tam cały czas prosto, Jakbyście patrzyli nie prosto, tylko tak okrągło. tak, troszeczkę tak w dół też, no to właśnie tam mamy Turcję. Więc najprawdopodobniej po prostu to opakowanie, bo jest plastikowe, unosi się na wodzie. Tam go ktoś wyrzucił, a tutaj przypłynęło. I taka historia. No, ale teraz już jemy i idziemy dalej do wody, a ile chcemy przejść dzisiaj, no to jeszcze nie wiemy. No ja myślę, że najlepiej do wody, jeśli można. No. Wtedy rano można wziąć nowe. Do wody na pewno. No trochę się ciężko idzie, ja mam taki baniak 5-litrowy, jeszcze Dorenda ma wodę i przygotowaliśmy się po prostu, nawet jakby nie było tej wody dzisiaj, żeby jutro jeszcze można było gdzieś dalej dojść. Bo to wszystko jest tak, że ktoś tam powiedział, gdzieś tam w internecie ktoś napisał, że jest woda, ale no nie wiemy, jak pewna jest ta informacja. No słońce pali niemiłosiernie, można powiedzieć, Tak. a my zbliżamy się do zabudowań. W tym miejscu mieszka mnich i tutaj mamy nadzieję, że pozyskamy wodę. Jak się tylko tam zbliżymy, to postaram się coś nagrać, chyba że nie będzie takiej możliwości, to przynajmniej coś z daleka. Tak, a przez słońce wszystko nam boli, bo chodziliśmy boso, ale stopy się spaliło, więc założyliśmy buty, a teraz buty męczą nogi, bo są spalone. Trudno się chodzi. W ogóle trudno się po piasku chodzi, a jeszcze w takiej spiekocie to dopiero jest trudno. No, na boso to przynajmniej się trochę chodziło w wodzie od czasu do czasu, a teraz nie. Wyjątkowość tej wyspy polega na tym, że od czasów antyczności nie była osiedlana, więc przyroda jest tu prawie nietknięta i można znaleźć dużo różnych rodzajów rzadkich i mniej rzadkich roślin i zwierząt. O, zobaczcie, prawie doszliśmy. Owszem, na latarni morskiej przebywał latarnik, a od 2010 roku, kiedy założono tu Park Narodowy, przez cały rok jest 3-osobowa ekipa pracowników parku, ale oni nie mieszkają na wyspie na stale. Jedynym wyjątkiem zdaje się być pustelnik, który nazywa się mnichem Markiem i około 12 lat temu zamieszkał na wyspie i nielegalnie zbudował cerkiew i mieszkanie. No nie spotkaliśmy tego księdza, ale znaleźliśmy na szczęście wodę. Możliwe, że wyjechał, Odpłynął. bo tam teraz, jeśli widać, to płynie łódka. Tam stali ludzie i akurat jak myśmy dochodzili, to przychodziła ta łódka, więc możliwe, że oni wszyscy razem odpłynęli łącznie z tym księdzem, ale Ale może nie śpi? widzieliśmy tam mnicha, nie? no wiesz, ja widziałem jakieś kobiety, jakiegoś faceta, może, Właśnie, może i tam był mnich. No, nikt, kto byłby ubrany jak mnich przynajmniej. Tak. A może po prostu śpi, a może poszedł na spacer albo coś takiego. No, naszym głównym celem było zdobycie wody. Jak widzicie, tutaj udało się dzięki tej studni. Woda jest całkiem smaczna. Trochę taki ma smak żelaza, nie? Ale gasi pragnienie. Bardziej zapach nawet. No. Myślę, że wyjdziemy, nie wiem, kilometr, jakiś kawałek stąd dalej i już będziemy się powoli rozkładać, no bo już ciężko iść. Tak. Tak, jeszcze słońce wysoko i najlepiej było jakiś cień znaleźć, ale nie wiem, czy to się uda. Jak się zastanawiacie, dlaczego nam trzeba było zabrać wodę, skoro mieliśmy 10 litrów na początku dnia, to w trakcie spotkaliśmy człowieka, który potwierdził nam, że tutaj faktycznie jest woda, więc wtedy wylaliśmy tą 5-litrową butelkę, żeby Tak. było lżej. Bo tamta woda była nie prosto do picia, tylko trzeba ją było gotować, a Tak. ta jest po prostu od razu do picia. Na miejscu nie było nikogo. Trochę szkoda, że nie udało się porozmawiać z mnichem, bo podobno to bardzo ciekawa osoba. Mieszka tam sam, choć podobno od czasu do czasu towarzyszy mu uczeń czy pomocnik. Latem upały, a zimą chłód, do tego ogrom Morza Czarnego. Morza, które co róż zabiera w otchłań jego cerkiew i zarazem dom. Robimy tak dzisiaj niedaleko od tego klasztoru, może pół kilometra dalej, nie więcej chyba.
i poczekaliśmy trochę, aż słońce zajdzie, żeby nie piekło bardziej na nos, jak tutaj gotujemy. I w międzyczasie trochę odpoczywaliśmy. Nawet za bardzo nie chciało się robić kolacji, bo dobrze się leżało. No i teraz jest całkiem chłodno się zrobiło już. I tak wygląda u nas gotowanie. Kuchenka między moimi nogami, opatulona folią. Niby jest za namiotem, który już troszeczkę wiatr ogranicza, ale mimo wszystko tak jest lepiej. A zaraz Wam pokażemy, co będziemy jeść. Smaczne rzeczy, słuchajcie, smaczne rzeczy. My preferujemy kuchnię taką, którą sobie sami przyrządzamy. Jesteśmy daleko od liofilizatów. Pewnie dlatego, że liofilizaty są bardzo drogie, a taki obiadek nas kosztuje parę złotych, a liofilizat by kosztował dużo więcej. A myślę, że będzie równie smacznie i wszystko ze świeżych rzeczy. Więc co tutaj Darenda kroiłaś? Pokaż może. Jakąś kiełbasę. No, Tu jest kiełbasa. o, tak wygląda. Tutejsza w środku, słuchajcie, jest czosnek i cebula. To Papryka. i papryka, i pół papryki. Tak. Chwileczkę posmażymy i zalewamy wodą. I tutaj dajemy. gdzieś jest makaron. Tak. To jest porcja makaronu, 800 gramów. To nam ma wystarczyć na 4 przygotowania posiłku, z czego już jeden przygotowywaliśmy wczoraj. Zobaczcie, a tak wygląda to jedzenie. Gotowe już. To zobacz, czy smaczne. No, wygląda jak carbonara. W takich okolicznościach zawsze smakuje najlepiej, nie? Tak. Wiecie, teraz Darenda mówi, o jakie dobre, jakie pyszne. A jak tylko wyłączę kamerę, to będzie, a co żeś ty ugotował? Może nie. Nie, jest naprawdę dobra. Ja sobie żartuję, zaraz spróbuję. Słuchajcie, na dzisiaj to już koniec filmowania. Jeszcze jeden składnik nie mówiliśmy i który to jest. Jeszcze sos chili dodaliśmy. Pewnie dlatego jest tak dobre. Dokładnie, dokładnie. Różne rzeczy po prostu do gara wędrują. To tak jak się robi zupę na winie, czyli na tym, co się nawinie. Ale to akurat jest przemyślana receptura tego oto dania. Ale co chciałem powiedzieć, że my zaczynamy kolację, z Wami się żegnamy, bateria się również kończy, więc do zobaczenia jutro. Pa! Pa!